Cześć wszystkim! Dziś porozmawiamy o Sławomirze Mentzenie, polskim polityku i kandydacie na prezydenta, który ma ambitne plany na przyszłość kryptowalut w Polsce. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, od lat jest zwolennikiem kryptowalut. Już od 12 lat trzyma swoje bitcoiny i nie zamierza ich sprzedawać, nawet w obliczu rekordowych wzrostów wartości tej kryptowaluty. Mentzen dostrzega potencjał, jaki niesie ze sobą technologia blockchain i kryptowaluty, a jego strategiczna wizja skupia się na stworzeniu narodowej rezerwy bitcoina w Polsce. Jeżeli uda mu się zdobyć prezydenturę, Mentzen obiecuje, że wprowadzi Strategic Bitcoin Reserve. W swoich wypowiedziach zapewnia, że Polska stanie się miejscem korzystnym dla kryptowalut, co przyciągnie inwestycje i rozwój tego sektora. Mentzen twierdzi, że rząd polski obecnie traci miliony, ponieważ nie korzysta z możliwości, jakie oferują kryptowaluty, tworząc niekorzystne regulacje, które zmuszają przedsiębiorców do przenoszenia działalności za granicę. Mentzen dał również do zrozumienia, że chce wprowadzić zerowy podatek od kryptowalut w Polsce, co miałoby na celu zachęcenie do inwestowania i rozwoju rynku kryptowalutowego. Tego rodzaju podejście ma na celu uczynienie Polski jednym z wiodących miejsc w Europie dla inwestycji w kryptowaluty. Jego pomysły przypominają te, które były wcześniej przedstawiane przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trump, który również miał na myśli wprowadzenie podobnych rezerw. W wywiadach Mentzen ujawnia, że posiada bitcoiny o wartości sięgającej 5 milionów złotych. Ta znaczna suma jest dowodem na jego zaufanie do kryptowalut i może przyciągnąć uwagę głosujących, którzy interesują się nowymi technologiami i możliwościami inwestycyjnymi. Mentzen w swoich wystąpieniach kładzie duży nacisk na podjęcie działań legislacyjnych, które mają uprościć regulacje dotyczące kryptowalut, a tym samym stworzyć przyjazne otoczenie dla inwestorów. Obiecuje, że wprowadzi zmiany, które pozwolą przedsiębiorcom oraz inwestorom rozwijać swoje działalności w Polsce, zamiast szukać możliwości w innych krajach. W obecnej sytuacji Mentzen stawia na kryptowaluty jako kluczowy element przyszłości polskiej gospodarki. Jego wizje rozwoju rynku kryptowalut, zerowy podatek oraz stworzenie strategicznego rezerwu BTC mogą całkowicie zmienić podejście Polski do tego innowacyjnego sektora. Jeżeli jest coś, co możemy powiedzieć o Sławomirze Mentzenie, to na pewno jest to polityk, który chce uczynić Polskę liderem w branży kryptowalutowej. Z pewnością będziemy śledzić, jak sytuacja się rozwija i jakie konkretne kroki podejmie Mentzen, aby wprowadzić te pomysły w życie. Mentzen, z innowacyjnym podejściem do kryptowalut, pozostaje jedną z postaci, których plany mogą znacząco wpłynąć na przyszłość rynku w Polsce. Czekam na Wasze komentarze. Co myślicie o jego podejściu do kryptowalut? Czy popieracie pomysł stworzenia strategicznego rezerwu BTC w Polsce? Dzięki za subskrypcję, bo dzięki temu jesteś o krok przed innymi. Inwestując w siebie, rozwijasz swoją wiedzę o kryptowalutach. A teraz porozmawiamy o wizji Saylora na temat bitcoina, która zyskała na popularności dzięki jego niedawnym komentarzom. Michael Saylor, wielki entuzjasta kryptowalut, uważa, że bitcoin ma potężny potencjał. W swojej wizji sugeruje, że bitcoin połknie złoto, a następnie inne aktywa, takie jak nieruchomości. Twierdzi, że bitcoin stanie się dominującą formą wartości na rynku, co nazywa nową erą pieniędzy. Saylor argumentuje, że bitcoin ma wszelkie predyspozycje, aby zastąpić złoto jako bezpieczną przystań i główny środek przechowywania wartości. Złoto, jego zdaniem, jest przestarzałe w porównaniu z technologią blockchain i cyfrowymi aktywami. Wspiera tę tezę, podkreślając praktyki związane z przechowywaniem, transferem i dostępnością BTC. W swoim podejściu do przyszłości rynku, Saylor odnosi się do potencjału bitcoina w zdominowaniu globalnej sieci kapitałowej. W jego mniemaniu, bitcoin ma największą szansę na stanie się powszechnie akceptowaną walutą, co zmieni sposób, w jaki obchodzimy się z pieniądzem. Ciekawe jest również to, że Michael jest znany z chęci zdobycia znacznych ilości BTC, aby USA mogły przejąć kontrolę nad rynkiem kryptowalut. Mówi również o długoterminowych przewidywaniach cenowych, twierdząc, że bitcoin mógłby osiągnąć nawet $1 milion za sztukę w ciągu nadchodzącej dekady. Jest to niezwykle ambitna prognoza, której realizacja zależy od wielu zmiennych, w tym akceptacji instytucjonalnej i regulacji w przestrzeni kryptowalut. Na koniec warto wspomnieć, że Saylor nie tylko martwi się o przyszłość bitcoina, ale również zachęca do stworzenia strategicznych rezerw BTC przez rząd, co jego zdaniem może przynieść wielkie korzyści gospodarce USA. W drugiej części odcinka porozmawiamy o ostatnich wydarzeniach na rynku kryptowalut,
które przyniosły wiele zawirowań. W sobotę na rynku krypto miała miejsce prawdziwa wywrótka, a łączne likwidacje na giełdach przekroczyły 449 milionów dolarów. Co się stało? Kto stracił najwięcej? I co to oznacza dla przyszłości rynku? Zostańcie z nami, aby się dowiedzieć. Najbardziej oberwało się Bitcoinowi oraz Ethereum. ETH straciło aż 136 milionów dolarów w likwidacjach, co czyni je jednym z najbardziej dotkniętych aktywów. XRP również nie miał łatwego dnia, notując straty na poziomie około 25 milionów dolarów, z czego aż 23 miliony 600 tysięcy pochodziło od inwestorów nastawionych optymistycznie, którzy postawili na długie pozycje. Solana straciła ponad 17 milionów dolarów, z czego 16 milionów 400 tysięcy to efekty likwidacji długich pozycji. Dogecoin zanotował straty na poziomie 10 milionów 500 tysięcy dolarów, z czego 9 milionów 700 tysięcy to również wynik optymistycznych prognoz. Likwidacja w świecie krypto to moment, w którym giełda automatycznie zamyka pozycję, ponieważ straciłeś za dużo na handlu z dźwignią. Mówiąc prościej, jeśli postawisz na wzrost, a rynek spadnie za mocno, system sam ściąga cię z boiska, zanim stracisz więcej niż masz. To, co jest najbardziej paradoksalne, to fakt, że mimo pozytywnych wiadomości z frontu regulacyjnego, inwestorzy wciąż odczuwają niepewność. SEC zamknęła sprawy przeciwko Coinbase i innym giełdom, a Ripple doszedł do porozumienia z komisją. Dodatkowo dał zielone światło bankom na działalność związaną z kryptowalutami bez wcześniejszej zgody. Niepewność związana z inflacją, wojny handlowe oraz korelacja ze spadającym rynkiem akcji studzi nastroje inwestorów. To wszystko sprawia, że rynek krypto jest w trybie testu nerwów. Czy to koniec wyprzedaży? Tego nie wiadomo. Jeśli w najbliższych dniach rynek nie odbije, możemy spodziewać się jeszcze jednej fali likwidacji. Z drugiej strony, jeśli dojdzie do odbicia, może się okazać, że paniczna sprzedaż to najlepszy czas na zakupy. Jakie są Wasze przemyślenia na temat obecnej sytuacji na rynku krypto? Dajcie znać w komentarzach. W tej końcowej części przyjrzymy się Solanie, która właśnie przeżywa ekscytujący moment na rynku kryptowalut. Po osiągnięciu nowego rekordu wszechczasów na poziomie $295,83, Solana zmagała się z presją sprzedażową, ale teraz wygląda na to, że mamy do czynienia z potencjalnym odbiciem. Zostańcie z nami, aby dowiedzieć się, co to oznacza dla przyszłości tej kryptowaluty. Na początku warto wspomnieć o formacji spadającego klina, w której znajdowała się Solana. Ta formacja charakteryzuje się niższymi szczytami i dołkami, co oznacza, że presja sprzedażowa zaczyna słabnąć. I to właśnie się wydarzyło. 19 marca Solana zakończyła swoje wybicie z tej formacji, a od tego momentu cena wzrosła o 10%, co oznacza, że kupujący zyskują kontrolę nad rynkiem, co jest świetnym sygnałem dla inwestorów. Co więcej, to wybicie często towarzyszy zwiększonemu wolumenowi obrotu. W przypadku Solany otwarte pozycje wzrosły o 22%, osiągając wartość 4 miliardów 811 milionów dolarów. To pokazuje, że rynek jest bardzo zaangażowany, a traderzy wierzą w dalszy wzrost wartości Solany. Zwróćmy uwagę na wskaźnik Aaron AP, który obecnie wynosi 85,71%. To wskazuje na silną obecność byków na rynku. Im bliżej 100%, tym silniejszy trend wzrostowy. Z takim wskaźnikiem możemy być optymistyczni co do przyszłości Solany. Z technicznego punktu widzenia, jeśli Solana będzie kontynuować wzrost, możemy zobaczyć cenę na poziomie $230,22, co oznacza potencjalny wzrost o 67%. To niesamowite, prawda? Oczywiście, musimy być ostrożni, ponieważ ryzyka nadal istnieją. W przypadku wznowienia sprzedaży cena może spaść do poziomu $112. Podsumowując, Solana ma przed sobą ekscytujące możliwości. Wybicie z formacji spadającego klina, wzrost otwartych pozycji oraz silny wskaźnik Aaron AP wskazują, że rynek jest gotowy na dalszy wzrost. Czy Solana osiągnie $230? Czas pokaże, ale na pewno warto obserwować ten altcoin. Dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, to wiesz co robić, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata kryptowalut i zwiększać swoją wiedzę. Do zobaczenia w następnym odcinku.